introduction, that like to me that is just like beyond silly. Ten wstęp dla mnie jest po prostu szalony i zwariowany. Which is funny because to me this sermon series is like the most interesting, most fascinating series I've been a part of. Wiesz, dla mnie osobiście ta seria, którą teraz mamy, seria nauczania, jest najbardziej ekscytującą i fascynującą serią, jaką mieliśmy. So I'm not really sure. Maybe we're trying to bring your guard down, right? It's like, oh, these are silly, fun talks at church. Ale i być może przez ten wstęp taki zabawny próbujemy trochę was tak przygotować na to i rozluźnić i przygotować na słuchanie poważniejszych rzeczy. So sure, let's have a silly, fun talk about the meaning of life and existence in this world. A więc spróbujmy mieć taką zabawną rozmowę na temat sensu życia. Now, how many of you feel that you have found your calling? Jak wielu z was myśli o tym, że znalazło swoje powołanie? How many of you remember what it was like to be young, or those of you who are still young? Czy pamiętacie, jak to było być młodymi, a niektórzy z was są młodymi? Hearing your teachers and your professors say, find out what is satisfying to you and pursue it with all of your strength. I słuchajcie, jak wasi wykładowcy, profesorowie mówili, szukaj tego, co jest dla ciebie znaczące, co jest dla ciebie ważne i podążaj za tym z całego serca. Because look at where we are in human history. Things are so good. Ponieważ patrzę na to, gdzie jesteśmy w historii świata, wydaje się, że rzeczy dzieją się dobrze. We are on a constant trajectory towards improving our planet, improving our societies, improving our governments. Wydaje się, że jesteśmy na takiej prostej, wznoszącej, żeby udoskonalić nasz świat, nasze rządy, nasze społeczeństwo. Right? Tak? We're getting better. Robimy postępy. I'm not convinced. Nie jestem przekonany, że tak jest. And I've been thinking about this pretty seriously ever since I was about 13, 14 years old. I myślałem o tym, odkąd miałem 14-15 lat. And one of my favorite books of the Bible wrestles with very seriously this idea. I jedna z moich ulubionych ksiąg w Biblii właśnie zmaga się z tymi ideami. I'm sure it's your favorite book as well. I jestem pewien, że to jest także wasza ulubiona księga. If you have your Bibles or your phones, you're more than free to turn to the book of Ecclesiastes. Jeżeli macie swoje Biblie albo swoje telefony, możecie wyszukać na nich księgę Kaznodziei. Now we'll also have it on the screen. I see, yeah, none of you are looking. Okay, so we'll have it on the screen. Będzie też mieli wyświetlony tekst na ekranie. But how many of you have sat down and thought, man, my soul would benefit from a lot of sadness and depression? Ale jak wielu z nas pomyślało sobie, no moja dusza tak by skorzystała na tym, gdyby tak zanurzyć się jeszcze bardziej w smutku i rozczarowaniu. What I need today is really to bring my happiness levels way down. I think I'm a little too happy today. Bo to, czego dzisiaj potrzebuję, to tak troszkę obniżyć swój poziom szczęścia, bo dzisiaj chyba jestem zbyt szczęśliwy. Well, the book of Ecclesiastes is exactly where you should go. Jeżeli tak myślisz, to Księga Kaznodziei jest dokładnie księgą, którą powinien zacząć czytać. Now, this book needs to be understood and it needs to be read. I ta księga, ją trzeba zrozumieć, trzeba ją czytać. And I want to give you a short introduction to the book and its purpose. I spróbuję dać wam taki krótki wstęp do tej księgi i jej celu. Now we're in this series talking about wisdom. Mamy teraz serię, która mówi o mądrości. Bądź tu mądry. And we're talking about how to live our lives with biblical wisdom so that we are prepared for what life has to throw at I us. uczymy się o tym, jak żyć, przejść przez życie, stosując tą biblijną mądrość po to, aby odnaleźć się w różnych sytuacjach życiowych. And for the last couple weeks, we've been looking at the book of Proverbs, a great rule guide to living life well. I przez ostatnie 2 tygodnie przyglądaliśmy się księdze przypowieści Salomona, która przedstawiała wspaniałe zasady dobrego życia. Proverbs is like high school. I księga przypowieści to jest jak szkoła średnia. Teaches you all the rules, teaches you the basics. This is how life is. Uczy cię zasad, podstaw, tak działa życie. Ecclesiastes is like university. A księga Kaznodziei to jak uniwersytet, where you unlearn everything you learned. gdzie musisz się oduczyć wszystkiego, czego się nauczyłeś. And you walk away with more questions than answers. I wychodzisz z tego uniwersytetu mając więcej pytań niż odpowiedzi. And to be honest, you feel a little lost. I szczerze mówiąc, czasem czujesz się trochę zagubiony.
Now, this is a very strange thing to be in something like the Bible. I to jest, może się wydawać dziwne, że coś takiego, taką księgę znajdujemy w Biblii. But the book of Ecclesiastes is designed to be the counter-argument to the Proverbs. Ale Księga Kaznodziei została napisana po to, aby przedstawić alternatywny argument, czy inne spojrzenie niż to, które znajdujemy w Księdze Przypowieści. So husbands and wives, it'll be a little bit easier for you to understand how this works. Mężowie i żony, to pewnie będzie dla was łatwiej zrozumieć, jak to działa. Right? Husbands, your wife comes to you and says, look, I have a problem and here's my problem. Mężowie, żona do ciebie przychodzi i mówi, mam problem i tu jest mój problem. And she explains her problem to you and you go, okay, I see what you're saying. I wyjaśnia ci twój problem, a ty jako mąż mówisz, no rozumiem, co masz na myśli. And you have a point. I masz w tym pewną rację. But have you considered, and then you lay out a counter argument to her claims for being upset or bothered or sad. Ale czy przedstawiłeś swój punkt widzenia, swój argument, który by stał w kontrze do tego, co ona powiedziała, do jej przekonań? And here's the worst part. I to jest najgorsze w tym wszystkim. You're both right. Obydwoje macie rację. That's what the Bible is trying to do here. I to właśnie Biblia próbuje tutaj zrobić. It's not that Proverbs is wrong and Ecclesiastes is right, or vice versa. To nie jest tak, że Księga Przypowieści ma rację, a Kaznodzieja się myli, albo na odwrót. No, the Bible is very, very aware of how complicated life is. Ponieważ Biblia jest świadoma tego, jak bardzo życie jest złożone i skomplikowane. So here's how the book works. I w taki sposób ta księga jest zbudowana. There are two literary characters designed to have this conversation about life. W tej księdze Kaznodziei znajdujemy dwie postaci, które prowadzą pewien dialog na temat życia. The first gets most of the words and he is the preacher or the teacher. Pierwsza postać, którą słyszymy najczęściej w tej księdze, to jest nauczyciel albo kaznodzieja. And the preacher gets to speak his mind about life and his experience. I ten nauczyciel wyraża swoje przekonania i myśli na temat życia i swoich doświadczeń życiowych. But we don't get the book from the preacher's perspective necessarily. Ale tak cała księga nie jest tak napisana z jego perspektywy. You get the book from the perspective of a student of the preacher. Ale perspektywa, którą znajdujemy, to jest perspektywa studenta tego nauczyciela. So for example, the preacher is standing up, giving a lecture to a group of students and saying, this is what life is like. To jest tak, jak nauczyciel stoi przed grupą studentów i tłumaczy, na czym polega życie. And there's one student who's incredibly clever and he understands what the preacher is saying. I jest jeden student, który jest wyjątkowo inteligentny i bystry i rozumie wszystko, co nauczyciel go uczy. And as the preacher makes a good point, the student writes in the margins, I agree, I think this is the case. This seems to be true. I kiedy jego nauczyciel go uczy i przedstawia swoje poglądy, on gdzieś na marginesie notuje sobie, zgadzam się z tym, chyba to jest prawda, to jest prawda. And after the lecture, the student gets to make the final note. A po wysłuchanym wykładzie student robi podsumowujące notatki, podsumowanie. And he concludes, this is the way that life is. I na końcu pisze swoje własne podsumowanie, na tym polega życie, tak właśnie wygląda życie. So does that make sense? Czy to ma sens? We're getting the notes of a student on a lecture from a teacher. Że mamy w tej księdze notatki studenta, które są komentarzem do wykładu nauczyciela. Now here is our experience we should have once we read Proverbs and then we come into a book like Ecclesiastes. I to jest pewien eksperyment, który powinniśmy zrobić, kiedy czytaliśmy Księgę Przypowieści i przechodzimy do Księgi Kaznodziei. Proverbs leads us step by step to the top of a small hill. Bo kiedy czytamy Księgę Przypowieści, to mam takie wrażenie, że ta księga krok po kroku prowadzi nas na szczyt
małego wzgórza. And as we stand at the top of this small hill, we can look down into the valley and we see green grass and golden trees with the leaves changing in the fall. I kiedy stoimy na tym szczycie wzgórza, patrzymy na dolinę i widzimy zieloną dolinę, widzimy trawę, widzimy liście spadające z drzew. And we can see a clear path forward, and before us we are excited about the future. I widzimy też ścieżkę, która prowadzi naprzód i jesteśmy podekscytowani tym, co nas czeka i podekscytowani przyszłością. We are equipped with everything we need to move forward with meaning and purpose, and our life will be nothing but fruit and happiness. Bo jesteśmy przygotowani do tego, aby zmierzać naprzód, aby szukać tego, co ma znaczenie, aby mieć swój cel i aby to życie miało wartość. And as we stand at the top of that hill, an old man with a cane appears next to us. I kiedy stoimy na szczycie tego wzgórza, podchodzi do nas starszy człowiek z laską. And you can see the years he's experienced in his eyes, and his face is wrinkled over time. I widzisz te lata doświadczenia wypisane na jego twarzy w postaci zmarszczek. And he's standing there next to us, smoking a pipe, unamused by the future. A on stoi obok, paląc fajkę i wcale nie cieszy się tą perspektywą przyszłości, która nas czeka. And as he begins to speak, I kiedy zaczyna mówić, the blue sky is suddenly overcast with clouds. to błękitne niebo nagle pokrywa się chmurami. And the green grass that was bright in the light now becomes dull under the shade. I ta zielona trawa, która była dała się taka soczysto zielona w słońcu, nagle staje się szara w cieniu. And the valley that was filled with opportunity and beauty has filled with thick Polish fog. I ta dolina, która wydawała się być pełna piękna i możliwości i potencjału, nagle wypełnia się taką gęstą polską mgłą. And as the preacher takes his final puff of his pipe and blows it out into the air, everything that was once beautiful and lush and ripe with opportunity is dull. I kiedy ten starszy człowiek wydycha ostatni podmuch dymu z fajki, nagle wszystko, to co było jasne, kolorowe i barwne, staje się szare i smutne. And then you hear the footsteps of a young man come up beside the preacher. I potem słyszysz kroki młodego człowieka, który staje obok nauczyciela. He can't even grow a beard yet. He's so fresh with age. And he's standing there with a book and a pen. I on jeszcze nawet broda jeszcze mu nie rośnie, bo jest taki młody i niedoświadczony, ale stoi z księgą i z długopisem. And as the student speaks, light from beyond the clouds shines down and illuminates a clear path forward through the fog. I kiedy ten student zaczyna mówić, to nagle widzi, że światło zaczyna świecić i przeświecać tą mgłę i wskazywać jasną drogę naprzód. And now you have a clear but realistic path into the great unknown. I teraz masz jasną, ale też realistyczną ścieżkę i realistyczne spojrzenie na przyszłość. Ecclesiastes chapter 1 verse 1 through 4. Księga Kaznodziei, rozdział 1, pierwsze 4 wersety. These are the words of a preacher, a son of David, king in Jerusalem. Słowa Kaznodziei, syna Dawida, króla w Jeruzalemie. Vanity of vanities, Marność nad marnościami. says the preacher. Vanity of vanities, all is vanity. Mówi Kaznodzieja, marność nad marnościami, wszystko jest marnością. What does man gain from his toil under the sun? Jaki pożytek ma człowiek z całego swego trudu, który znosi pod słońcem? A generation goes and a generation comes, Pokolenie przychodzi, pokolenie odchodzi, but the earth remains forever. a ziemia trwa na wieki. Marność? It sounds like something you might write when you wake up in the morning before your first cup of coffee. Yeah?
marność to brzmi jak taki stan, uczucie, które nam towarzyszy, kiedy budzimy się rano, zanim jeszcze napijemy się filiżanki kawy. Right? Maybe your kid was like mine and spent all night crying, and the sun comes up and you're just not ready for what the day has. Może twoje dziecko, tak jak moje, całą noc płakało i nagle wstaje słońce, a ty nie jesteś gotowy na to, aby się spotkać z nowym dniem. Or maybe it's like late on a Sunday night and you realize the whole weekend that you were looking forward to is almost over and it's time to go back to work. Albo może jest niedziela wieczór i uświadamiasz sobie, że cały weekend minął, a ty nie masz siły, nie jesteś gotowy, aby pójść do pracy. Or maybe you think that it's supposed to be a long weekend and you're a student and you're excited. Yes, long weekend, I'm going to have some good free time. Albo myślisz sobie jako student, nadchodzi długi weekend, będę miał wreszcie wolny czas. But then the school's message everyone, surprise, we're meeting Monday and Tuesday. A potem niespodzianka, dostajesz wiadomość ze szkoły, spotykamy się w poniedziałek i we wtorek. It's that small feeling of, are you serious? I to jest to uczucie, naprawdę? Is that what the preacher is saying? Czy to jest właśnie to, o czym mówi kaznodzieja? Does he have a feeling that perhaps what is in the immediate future is just not exciting? Czy on ma taką perspektywę, że to, co się zbliża w przyszłości, jest nieekscytujące? Is he acknowledging a feeling that pops into our minds every now and again? I czy to jest właśnie to, że on werbalizuje to uczucie, które pojawia się w naszych umysłach od czasu do czasu? No, it's not a man who has had a bad day. Nie, to nie jest opis człowieka, który miał zły dzień. It's not a man who hasn't had his cup of coffee. Albo który nie wypił jeszcze filiżanki kawy rano. It is the conclusion of his calculation of life. Ale to jest jego wniosek, podsumowanie jego rozważań na temat życia. He has sat down and he has written out the calculation. He has put together the math problem and he has found it equals meaninglessness. On usiadł i dokonał kalkulacji i z tych kalkulacji wyszło mu, że to wszystko jest marnością. He has calculated everything under the sun. I on wziął pod uwagę wszystko, co się dzieje pod słońcem. All the things that you could fill your time with, that make you somewhat happy. Wszystkie rzeczy, które mógłbyś wypełnić swój czas, które mogłyby cię uszczęśliwić. If you add up all of those smiling moments in your life at the end, i gdybyś był w stanie zsumować te wszystkie szczęśliwe, radosne momenty swojego życia, to na końcu the preacher says that it was of absolute zero value. To kaznodzieja mówi, to okazałoby się, to wszystko ma zero wartości. Everything we do in life does not satisfy. Bo to wszystko, co robimy w życiu, nie daje nam satysfakcji, poczucia spełnienia. Everything we build, our businesses, our names, our wealth, wszystko, co budujemy, i co gromadzimy, nasze bogactwo, nasze biznesy, will not last. to nie przetrwa. How long do the great businesses of our time last? If we look at the great businesses, Coca-Cola, right? Facebook, Twitter. Jak długo trwają te wszystkie wielkie przedsięwzięcia, które widzimy dookoła? Coca-Cola, Twitter, Facebook. You know what the average lifespan of a massive company like that is? Wiecie, jaka jest średnia długość istnienia takiej firmy? The average lifespan of a company that will change the world is only 40 years. Średnia długość istnienia takich firm jest 40 lat. And the great men and the great women who build these great companies that change the world, you will know less than 5 of their names. I kiedy myślimy o tych wielkich ludziach, którzy zapoczątkowali takie wielkie firmy, to prawdopodobnie w przeszłości, to prawdopodobnie mniej niż 5 takich imion będziemy pamiętali za jakiś czas. The impact that we want to leave in this world when we're gone doesn't matter. I ten nasz wpływ, który chcielibyśmy zostawić po sobie, często okazuje się, że nie ma znaczenia. No one will remember you. I na końcu okaże się, że nikt ciebie nie pamięta. Because do you remember any of the ancient people? Czy my pamiętamy ludzi, którzy żyli w przeszłości, w starożytności? Who's the greatest king of Syria? Największych królów Syrii?
Who was the greatest king of Samaria? Jak nazywał się król Samarii? Who was the greatest king of Egypt? Największy król Egiptu. Who destroyed the Roman Empire? Kto zniszczył Imperium Rzymskie? We have to learn these things. My się musimy tego nauczyć, żeby to wiedzieć. We have to download these things from history books and try really hard to remember important people. Musimy pogrzebać w tych książkach historycznych, żeby się o tym nauczyć i to wymaga czasu i wysiłku. All of their great accomplishments fade away and pass away like dust and sand in the desert, and they're forgotten. Ich największe osiągnięcia przeminęły wraz z nimi, dzisiaj już nie mają większego znaczenia i często są zapomniane. And he asks, why work so hard if it doesn't matter? I dlatego tutaj pada pytanie, dlaczego się starać, dlaczego ponosić trud, skoro to nie ma żadnego znaczenia. But marność in this context is even worse than simply meaning pointless. Ale w tym znaczeniu marność, w tym kontekście jest nawet jeszcze gorsze niż tylko coś, co nie ma sensu, nie ma celu. It can mean like a gust of wind or vapor or fog, something like this. Ona może znaczyć tyle, co podmuch wiatru, dym, para. A couple days ago, I had cooked a sweet potato for Hallie to eat during dinner. I kilka dni temu gotowałem batata dla Hali, żeby miała coś zjeść na obiad. Right, and she's furious because she hasn't eaten in like 5 minutes. So she's screaming, she's slapping her little chair, and she's yelling for food. I ona jest niecierpliwa i denerwuje się, bo musiała poczekać na swój obiad 5 minut, więc siedzi i uderza rączkami o stół i krzyczy. Right, but I just took the potato out of the oven. So what? You can't give it to a baby that fast, or she'll burn her mouth. Ale ja dopiero wyjąłem tego ziemniaka z piekarnika, więc nie dam mojemu dziecku, no bo poparzy się. So you take the tin foil off, and then you cut open the potato, and what comes out? A więc rozwijasz go z folii, rozcinasz, otwierasz i co się pojawia? Right, and all this steam starts coming out, and it smells sweet, and she can smell the sweet food that she's about to eat. I pojawia się para, i pojawia się też zapach. I moja córka mogła poczuć ten wspaniały zapach tego jedzenia, które będzie mogła za chwilę zjeść. And what does she start to do? I co zaczęła robić? She's trying to eat the air. Próbuje zjeść powietrze. She'll never get full. I nigdy się tym nie naje. It smells sweet. To smakuje dobrze, pachnie dobrze. It's kind of satisfying, right? It makes us think of something that's going to be good. I wydaje się, że daje nam pewne poczucie spełnienia, satysfakcji, bo jest zapowiedzią czegoś, co jest smaczne. But if I only feed my daughter the steam of the food that I cook, ale jeżeli karmiłbym swoją córkę tylko parą i zapachem jedzenia, które gotuję, then you need to call somebody. To musicie powiadomić odpowiednie służby. Because you can't feed babies vapor. Ponieważ nie możesz karmić dziecka, niemowlęcia parą. That's what marność means. I to właśnie znaczy marność. But it gets worse. Ale w tym tekście jest jeszcze gorzej. Because marność doesn't just mean unsatisfying. Ponieważ marność nie tylko znaczy, że coś jest niesatysfakcjonujące. It means this. Ale to znaczy to. Once there were 2 brothers. Było 2 braci. And one brother was righteous and the other brother was wicked. Jeden był sprawiedliwy, drugi był zły. And the righteous brother, he made all the proper sacrifices. I ten dobry brat złożył właściwe ofiary Bogu. And his sacrifices were pleasing to God. And it was obvious that God was happy with this man. I Bogu te ofiary się podobały i to było oczywiste, że Bóg popatrzył na niego z przychylnością. But the wicked brother, he wasn't willing to make the proper sacrifices. Ale ten zły brat nie chciał złożyć odpowiednich ofiar Bogu, tak jak trzeba. And he looked at his righteous brother with anger and envy of what God was doing with him. I popatrzył na niego, na swojego brata ze złością i zazdrością. So what does he do? I co zrobił? He meets his brother in the field, he takes up a stone and he kills him in cold blood and lays him in the earth. Spotyka swojego brata na polu, bierze kamień i zabija go z zimną krwią i zostawia jego ciało leżące na polu. The
End. Koniec. And the righteous brother's name? I imię tego dobrego, sprawiedliwego brata? Marnek. Marnek. That's what this story is saying. O tym mówi ta historia. Just how in Polish, when we have Marnosz and Marnek, in Hebrew it's Hevel and Abel. I tak jak po polsku mamy marność i mamy marnka, tak po hebrajsku mamy Hevel i Abel. It is an injustice. To jest niesprawiedliwość. So not only does life not satisfy, and the things in this world, don't they satisfy? I nie tylko marność nie jest satysfakcjonująca, ale też rzeczy w tym świecie nie dają nam satysfakcji, spełnienia. But if we listen to the book of Proverbs, Ale jeżeli słuchamy Księgi Przypowieści and we walk righteous in the world, i żyjemy sprawiedliwie w tym świecie, the unrighteous will prosper and we will suffer. okaże się, że niesprawiedliwi będzie im się powodziło, a my będziemy cierpieć. In this world, W tym świecie, the righteous die and the wicked go on living. w tym świecie tak jest, że sprawiedliwi umierają, a niesprawiedliwi żyją. And the man who works and earns a name for himself and great wealth I człowiek, który pracuje i próbuje zgromadzić majątek i zdobyć dobrą reputację, zasłużyć sobie na reputację, when he dies, who knows what his son will do with all that he has earned. to kiedy odchodzi, to skąd wiadomo, co jego syn zrobi z tym wszystkim, co zebrał, co zgromadził. So what is the point of being wise if it just ends the same? A więc jaki jest sens bycia mądrym, jeżeli to wszystko kończy się w taki sam sposób? What's the point of being righteous in this world, of doing what you believe to be right, if you just end up in the dirt anyway? Jaki jest sens starania się i postępowania w dobry sposób, jeżeli i tak skończysz w ziemi? Well, the preacher continues in verse 5. He says, I Kaznodzieja kontynuuje w wierszu 5. the sun rises and the sun goes down, and then it hurries back to the place where it rises. Słońce wschodzi, słońce zachodzi i spieszy do miejsca, skąd ponownie wschodzi. And the wind blows from the south, and then it goes around to the north, and then the wind returns from where it came. Wiatr wieje na południe, zatacza krąg na północ, krąży, wieje i w swym krążeniu wraca. And all the streams, they're running into the ocean, but the ocean is never full. Wszystkie rzeki płyną ku morzu, lecz morze się nie zapełnia. And the streams are filled again, and then they flow into the ocean, and all things are full of weariness. Skąd wypływają, tam powracają, by nadal płynąć. A man can't even talk about it. I'm in verse 8. All things are full of weariness. A man cannot talk about it. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear is satisfied with hearing. Słowne wywody te potrafią znużyć. Nie da się wszystkiego wyrazić. Oka nie nasyci patrzenie, ucha nie ukoi słuchanie. What has been is what will be, and what has been done is what will be done, and there is nothing new under the sun. To, co było, znów będzie. Co robiono, znów będą robić i nie ma nic nowego pod słońcem. Is there a thing that when we say, oh look, something new? Czy jest jakaś sprawa, o której możemy powiedzieć, proszę, to coś nowego? It's already been in ages before us. Rzecz w tym, że miało to miejsce już wcześniej, w czasach, które nas poprzedzały. There's no remembrance of former things, nor will there be any remembrance of later things yet to be among those who come after. Nie zachowa się pamięć o tych, którzy żyli przed nami, ani o tych, którzy nas zastąpią. Oni również nie pozostaną w pamięci u tych, którzy po nich nastaną. So not only does the preacher believe that what you do in life has no ultimate value, A więc nie tylko Kaznodzieja pokazuje, że to, co robimy w życiu, nie ma większej wartości, but that the entire earth and all of human history is just on an endless cycle. ale że cała historia ludzka jest takim powtarzającym się ciągle cyklem. And I want you to feel a little bit at ease. Maybe this will help. I chcę, abyśmy poczuli trochę ulgi w tym wszystkim. This is not a conclusion that only the Bible comes to. To nie jest wniosek, do którego tylko dochodzi Biblia. We have records from as far back as we learned to write. People have been saying this.
Mamy też inne świadectwa, źródła pisanek pochodzące z czasów, kiedy powstawał język, że ludzie w podobny sposób myśleli. From the beginning of history, people have said, is there any point? Things just go on and on. Od początku świata ludzie pytali się, czy to ma jakiś sens, czy tylko po prostu świat kręci się. Up until now, things just go on and on. I historia się powtarza i powtarza i powtarza. We've invented technology. We've done incredible things. Wymyśliliśmy technologię, stworzyliśmy wspaniałe rzeczy. We have done things that can make the average person live twice as long as we used to. Potrafiliśmy przedłużyć życie człowieka dwukrotnie w porównaniu do ludzi żyjących w przeszłości. But we die nonetheless. Ale tak czy siak umieramy. We've invented technology to connect us more than ever before. Wymyśliliśmy technologię, aby nas połączyć, powiązać bardziej niż kiedykolwiek. And yet young people are suffering in a way they've never experienced. Ale okazuje się, że młodzi ludzie cierpią bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości. Not once in recorded human history have we ever seen so many young people take their own lives at such a rate. Nigdy w historii nie widzieliśmy takiej sytuacji, kiedy tak wielu młodych ludzi odbierałoby sobie życie w takiej ilości. Technology, which is supposed to make us connected and have relationships, has left us without any meaningful relationships. Technologia, która nam miała pomóc budować relacje, pozostawia nas bez relacji. And we've connected economies from across the globe so that we can share what we make, you can have, and what you make, we can have. I stworzyliśmy połączenia. Wydaje się, że mamy ekonomię, która służy temu, że to, co ja mam, możesz ty mieć, możemy się podzielić. And it's a great idea. Now, Poland can benefit from America's success, and America can benefit from Poland's success. Wydaje się, że to jest świetny pomysł, bo Polska może korzystać z sukcesów Ameryki, Ameryka z sukcesów Polski. But we became so connected that one virus shut the entire system down in a matter of weeks. Ale staliśmy tak bardzo połączeni, że jeden wirus zniszczył i zamknął cały system w ciągu kilku tygodni. And people spend their entire lives saving up money to buy an apartment or to buy a house and to own a small piece of this world. I ludzie zbierają przez całe życie, gromadzą pieniądze, aby kupić sobie małe mieszkanie albo dom, aby mieć kawałek tego świata dla siebie. And they put together enough money so that they can provide for their family and their family's future. I gromadzą, aby zapewnić środki na swoje rodziny i na przyszłość swojej rodziny. Only for a war to happen and everything that you worked for and everything that you've done is now completely and utterly gone. Tylko po to, żeby zobaczyć, że nadchodzi wojna i że to wszystko, co zbierałeś, gromadziłeś, jest stracone. Every sacrifice Każde wyrzeczenie is meaningless. okazało się nie mieć większego znaczenia. Preparing for the future, Przygotowanie się na przyszłość it sounds nice on paper. Brzmi ładnie, kiedy się o tym pisze, But who are you to say that it won't end up with a net zero in your bank account? ale kto nie zagwarantuje tego, że skończy się to zerem na koncie bankowym? The preacher says world history is too complicated, too big for us to understand, let alone predict or control. I nauczyciel Kaznodzieja mówi, że historia świata jest zbyt skomplikowana i zbyt złożona, abyśmy mieli na nią jakikolwiek wpływ, mogli ją kontrolować, czy mogli ją nawet przewidzieć. Have you caught the feeling of the book yet? Czy poczuliście atmosferę tej księgi? I have spent on purpose the last 30 minutes talking about the same idea over and over and over again. I celowo poświęciłem ostatnie 30 minut, aby mówić o tej samej idei ciągle i ciągle na nowo. Do you think that's by accident? Czy myślicie, to jest przypadek? Do you think that the look on your faces is an accident? I czy myślicie, że smutny wyraz na waszych twarzach jest przypadkiem? Marność nad marnościami. Marność nad marnościami. If this world is all there is, then you and I have wasted all of our time. Jeżeli nasz świat jest tylko tym, czym jest, tylko tym, co widać, to znaczy, że żyjąc w tym świecie zmarnowaliśmy czas.
Until this time, the preacher has limited his view to the world you and I see and experience every day. Bo w tym tekście, kiedy go czytamy, okazuje się, że kaznodzieja ograniczył perspektywę tylko do tego, co możemy zobaczyć i czego możemy doświadczyć. He says, pod słońcem. I używa tego zwrotu, tej frazy pod słońcem. Which means, Co znaczy, there is something beyond what we can see and experience. to znaczy, że jest coś ponad to, co możemy zobaczyć, czego możemy doświadczyć. He acknowledges that there is life beyond the clouds. I on ma świadomość tego, że jest rzeczywistość ponad słońcem, ponad chmurami. That there is a radiant glory that lives beyond the world we can see. Że jest światło i chwała, która jest ponad tym światem, ponad tym, co możemy zobaczyć, co możemy stwierdzić. And it shines down and penetrates the gloomy darkness that we could be stuck in if this world is all there is. I ona świeci w taki sposób, że przenika tą ciemność, te mroki, w których żyjemy i pokazuje, że ten świat nie jest tylko tym, co możemy zobaczyć. For God has not established this world and created people in His image Ponieważ Bóg nie tylko stworzył ten świat i nas jako ludzi na swoje podobieństwo, to abandon it in endless, meaningless cycles. Bóg tego nie zrobił, aby nas porzucić i skazać nam na powtarzanie tych samych cyklów historii, które nigdy się nie kończą. But the world and all of world history has a beginning and it has a definite end. Ale świat i historia ma początek i ma jednoznaczny koniec. Therefore, there is meaning and value Dlatego jest znaczenie i jest wartość. from beyond this life. Ale to znaczenie i wartość pochodzi z zewnątrz. The preacher circles his way to this idea. I kaznodzieja krąży wokół tej idei. And we see one part in chapter 3 that I want to highlight for you. I w rozdziale 3 widzimy jeden element, który chcę podkreślić. This is the light that shines down through the preacher's wandering. I to jest to właśnie to światło, które widzimy przenika rozważania tego kaznodziei. Ecclesiastes chapter 3 verse 12 through 13. Księga Kaznodziei 3 rozdział 12-13. He says, I perceive that there is nothing better for them to do, being human beings, than to be joyful and to do good as long as they live. Przekonałem się i wiem, nic nie jest dla ludzi lepsze niż to, by iść przez życie radośnie i pożytecznie. Also, that everyone should eat and drink and take pleasure in all of their work. Bo przecież darem Boga jest to, że człowiek może jeść i pić przy całym swoim trudzie i oglądać to, co dobre. Why? Dlaczego? Because this is God's gift Ponieważ to man. to jest dar Boga dla ludzi. But wait a second. Ale chwila. Didn't you just say that all of those things have no point? Ale czy nie powiedzieliśmy, że te rzeczy wcześniej nie mają znaczenia? Yes. Tak. If Jeśli they don't come from a good God. Jeśli nie pochodzą od dobrego Boga. They are gifts, which means they come from a gift giver. To są dary, to znaczy, że one pochodzą od dawcy. If we trust in God, we can receive things that by themselves are of no ultimate value. Jeżeli kochamy Boga, to możemy otrzymać od Niego rzeczy, które chociaż same w sobie nie mają wiecznej wartości, Because they are signs and ways you and I physically experience the goodness of God. ale są znakami, przez które możemy doświadczać dobroci samego Boga. If we just looked at the signs, we would be like Hallie looking at the vapor thinking, oh, this is food. Jeżeli będziemy tylko patrzyli na same znaki, to będziemy jak Hali, która patrzy na unoszącą się parę i mówi, o, jedzenie. No, it's the beginnings of experiencing the actual substance of goodness. Ale to jest dopiero początek doświadczenia tej prawdziwej wartości dobroci Boga. So he says, eat
drink, and be happy. A więc Bóg mówi: jedz, pij, bądź szczęśliwy. Because God has given you purpose. Ponieważ Bóg dał ci cel. So what are we to do? Co mamy więc zrobić? You are to do what God does. Mamy zrobić to, co Bóg robi. Create. Tworzyć. Work. Pracować. Discover. Odkrywać. Follow your natural desires and inclinations and your imagination. I za swoimi pragnieniami, swoją wyobraźnią. For God creates and he delights when we create. Bóg tworzy i On cieszy się z tego, że my możemy tworzyć. And he delights in the things that he made. I On cieszy się z tego, co stworzył. And we look at all the work that we do under the sun. I kiedy patrzymy na tą całą pracę, którą wykonujemy pod słońcem. And when we know it isn't ultimate. I chociaż wiemy, że to nie jest ostateczne i trwałe i wieczne. We rejoice that we have been given a gift to make us happy, knowing it comes from God. I cieszymy się, że otrzymaliśmy dar od Boga, który daje nam radość, wiedząc, że ten dar pochodzi właśnie od Boga. These experiences are made for us. Te doświadczenia zostały dane nam jako dar. We were not made for them. My nie jesteśmy stworzeni do tych rzeczy. We don't work because you must work. Nie pracujemy, bo musi pracować. No, we work because work was made for us. Ale pracujemy, ponieważ praca została nam dana jako dar. We enjoy good food and laughter and watching children run around because those things are designed to point us to God. I cieszymy się, śmiejąc się i śmiechem i radością i patrząc na dzieci, które biegają i rozrabiają i bawią się, ponieważ te rzeczy wskazują na dobrego Boga. When we believe in God, kiedy wierzymy w Boga, creation is the letter by which God communicates his goodness. Stworzenie jest listem, przez który Bóg komunikuje swoją dobroć dla nas. Knowing what we know, which is what the preacher could not know. I wiedząc to, co my wiemy, czego kaznodzieja nie mógł wiedzieć, is that God has offered us life in Jesus. Wiemy, że Bóg dał nam też życie w osobie Jezusa Chrystusa. So that you and I receive the whole world as our inheritance. Co znaczy, że ty i ja otrzymujemy od Boga cały świat jako nasze dziedzictwo. To use our imaginations to cultivate, to create, to build. Aby używać swojej wyobraźni, aby budować, aby tworzyć. So what are we supposed to do in this life? A więc co powinniśmy zrobić w tym życiu? You do what you were made to do. Powinniśmy robić to, do czego zostaliśmy stworzeni. We were made to reflect God and enjoy him forever. A zostaliśmy stworzeni, aby odzwierciedlać Boga i cieszyć się Nim na zawsze. The clouds must submit to the sun. Chmury muszą ustąpić słońcu. And the darkness must give way to the light. A ciemność musi umknąć przed światłem.